Polska podejrzewa rosyjski ślad najnowszego cyberataku na energetykę. Niemcy dokonują bezprecedensowej blokady tankowca floty widmo Rosji na Bałtyku. Ropa tanieje pomimo relokacji sił USA blisko Iranu. Jest 16 stycznia 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Jest pierwsza blokada floty widmo na Bałtyku. Domknięcie naftowego uderzenia w Rosję. Polowanie na flotę widmo Rosji trwa. Amerykanie zatrzymują kolejne tankowce płynące z Wenezueli. Jedna taka jednostka została zablokowana przy wejściu do Morza Bałtyckiego. To sposób na domknięcie uderzenia w przychody naftowe Rosjan. Flota widmo to stare tankowce z wątpliwymi dokumentami ubezpieczeniowymi transportujące ropę z Rosji oraz innych reżimów, pomimo sankcji zachodnich jak cena maksymalna ograniczająca przychody Kremla. Amerykanie kontynuują polowanie na flotę widmo, o którym już informował podcast Energy Drink. Doszło do zatrzymania 6. tankowca o nazwie Weronika na Karaibach. Zdaniem USA naruszał on zakaz niekontrolowanego eksportu ropy. USA wprowadziły kontrolę dostaw baryłek z Wenezueli w celu przejęcia kontroli nad dochodami i finansowania z nich zapowiadanej zmiany władzy w Caracas poprzez odbudowę sektora wydobycia ropy z udziałem firm amerykańskich. Nie pomaga zmiana bandery na rosyjską, której często próbują takie jednostki. Podcast Energy Drink informował, że zmiana flagi w celu uniknięcia konsekwencji może być podstawą prawną do zatrzymywania takich jednostek. Według informacji Reutersa, Waszyngton wystąpił do sądu o pozwolenia na zajęcie kolejnych dziesiątek tankowców. Według Starboard Maritime Intelligence co najmniej 26 jednostek zmieniło flagę na rosyjską od 10 grudnia, kiedy Amerykanie zajęli pierwszy tankowiec u wybrzeży Wenezueli. Te statki zmieniają flagi nie tylko na Karaibach, ale także w Azji czy na Morzu Bałtyckim. Każdy z nich jest objęty sankcjami któregoś z krajów zachodnich. Doszło także do precedensowego zdarzenia z udziałem jednego z nich. Według ustaleń Süddeutsche Zeitung Niemcy odmówiły wejścia tankowca Tawian na ich wody terytorialne. Jest on częścią rosyjskiej floty widmo i został zablokowany w Cieśninach Duńskich. Niemiecka Straż Przybrzeżna podejrzewa, że Tawian jest, jak piszą media niemieckie, tankowcem zombie. Zmieniał kilkukrotnie nazwę i dokumenty, podróżując pod fałszywą flagą. Jest to prawdopodobnie tankowiec o pierwotnej nazwie TA, który ma już 27 lat i jest jedną z najstarszych jednostek tego typu. Znalazł się na liście sankcji USA. Został zablokowany przy wejściu na Bałtyk i skierował się prawdopodobnie do rosyjskiego Murmańska. Polowanie USA na flotę widmo oraz pierwsze w historii zatrzymanie tankowca w Cieśninach Duńskich zapowiada możliwość powstania blokady naftowej, która będzie zwiększała efektywność sankcji wobec Rosji. Efektywne blokowanie tankowców szmuglujących ropę rosyjską pozwoli zwiększyć skuteczność narzuconej ceny maksymalnej. Pozwala ona sprzedawać baryłki z Rosji do krajów trzecich, ale ogranicza przychody. Z tego względu tak ważne są prace nad nowym pakietem sankcji unijnych, które mogą uwzględnić zakaz wszelkich usług morskich dla floty widmo. Wprowadzałyby faktyczną blokadę tankowców floty widmo na wodach Unii Europejskiej i pozwalały na zatrzymania podobne do tych w Niemczech. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Rosyjski ślad. Premier podejrzewa, że to Rosja stała za cyberatakiem na polską energetykę. Nie ma twardych dowodów, ale wiele wskazuje na to, że te ataki były przygotowane przez grupy wprost związane z rosyjskimi służbami. Ocenił na konferencji prasowej, a więcej na stronie energydrink.today. Koszty transformacji. Według Banku Gospodarstwa Krajowego transformacja energetyczna w Polsce może kosztować około 3,5 biliona złotych do 2040 roku, z czego około 1,7 biliona złotych mają kosztować nowe elektrownie i sieci przesyłowe. Rusza zespół. 15 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu do spraw taryf przy Ministerstwie Energii. Ma przygotować rekomendacje mające dostosować taryfy do potrzeb różnych odbiorców. Taryfy ustala jednak niezależnie Urząd Regulacji Energetyki. Podziemny przesmyk suwalski. Kolejnym etapem współpracy między Polską i Litwą w obszarze energetyki będzie synchronizacja komercyjnej sieci przesyłu energii kablem podziemnym na przesmyku suwalskim, poinformował wiceminister energii Litwy Gabriel Gorbaczewski, cytowany przez polską agencję prasową. Nowy prezes. Polska Grupa Energetyczna ma nowego prezesa. To Dariusz Lubera, który rozpoczął pracę 15 stycznia. Towarzyszy mu Katarzyna Rosenfeld, która została wiceprezesem do spraw operacyjnych. Teraz wieści z Europy. Szarża węgierska.
Węgierski MOL może przejąć udziały rosyjskiego Gazprom Niefto objętego sankcjami USA w rafinerii w Serbii. Amerykanie mają ocenić propozycję w tej sprawie przed marcem 2026 roku. Sankcje i wyprzedaż aktywów Rosji to okazja do akwizycji w regionie. Eureka! Odejście od energii jądrowej było poważnym błędem strategicznym, powiedział kanclerz Friedrich Merz. Jego zdaniem dotychczasowy model transformacji energetycznej Niemiec jest, cytuję, najdroższy na świecie, a więcej na stronie energydrink.today. Zakup Grenlandii. Według rzeczniczki Białego Domu powstanie grupa robocza USA-Dania do spraw zakupu Grenlandii. Prezydent wyraził się jasno, że chce nabyć Grenlandię, powiedziała. Wielka Brytania proponuje zaś uruchomienie misji Arktycznej Straży na wzór Bałtyckiej Straży. Droga transformacja. Według World Economic Forum Unia Europejska przoduje w redukcji emisji CO2 w 2024 roku, ale także w kosztach energii elektrycznej, przegrywając konkurencję z Chinami i USA. Ustępuje też Chińczykom pod względem mocy odnawialnej. Jeszcze wieści ze świata. Zwrot kanadyjski. Kanada chce pogłębić współpracę z Chinami w celu ustanowienia nowego porządku globalnego. Premier Mark Carney odwiedził Pekin, by rozmawiać o układzie handlowym w celu ograniczenia zależności od USA. Eksportuje ropę do Ameryki. Zielony sukces. Sąd federalny w USA pozwolił norweskiemu Equinorowi na wznowienie pracy przy projekcie morskiej farmy wiatrowej Empire Wind. To kolejna przegrana sądowa USA po decyzji o zgodzie na realizację projektu Revolution Wind przez duński Ørsted. Rozmowy o Wenezueli. USA zatrzymały 6. tankowiec z ropą Wenezueli tuż przed spotkaniem Donalda Trumpa z noblistką Marią Corriną Machado, która proponowała pomoc przy zmianie władzy w Caracas. Przekazała na spotkaniu prezydentowi swój medal związany z Nagrodą Nobla. Oddech naftowy. Ropa Brent tanieje do około $63 za baryłkę po tym, jak prezydent USA uznał, że Iran przestał zabijać protestujących, sugerując zmianę decyzji o ataku na ten kraj. Mimo to USA relokują lotniskowiec USS Abraham Lincoln na Bliski Wschód. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze Weekend Energy Week, czyli mój komentarz tygodnia. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.